Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj spróbuję zmotoryzować Forda GT40. Użyję do tego silników od Kady, silnik odpowiedzialny za napęd, serwo oraz akumulator. Silniki możecie kupić na humbi.pl, kosztują kilkadziesiąt złotych. Z kodem WOJWAK15 macie jeszcze 15% zniżki. I w pierwszej kolejności muszę usunąć wyprowadzenie skrętu na dach oraz silnik z tłokami. Żeby mieć lepszy dostęp, to na chwilę wymontuję drzwi. Musimy też wymontować dach, czyli tego żółtego aksla musimy tutaj przepchnąć. Usuwamy fotele, boczne elki. I w tej chwili już możemy usunąć wyprowadzenie skrętu na dach. I serwomotor planuję umieścić tutaj w tym miejscu. Przeszkadza mi ta wajcha do otwierania bagażnika, więc ją usuwam. Teraz muszę usunąć tę część. I silnik będzie umieszczony tutaj, więc muszę te czarne piny podmienić na niebieskie dłuższe, żeby zamocować też silnik. I zamiast nich biorę dwa długie niebieskie. Tego żółtego aksla wpinamy do silnika serwo, tak żeby był wypośrodkowany. Następnie tutaj wpinamy te niebieskie piny. Tutaj obok tych czerwonych ćwierćpinów. I wpinamy do ramy. I silnik serwo mamy podpięty. I teraz zobaczmy od razu, czy wszystko działa prawidłowo. Wszystko działa elegancko. Teraz usuwamy cały silnik z tłokami. Musimy też przebudować tylną oś, więc musimy tutaj wypchnąć te aksle.
tylnej części na razie zostawiamy sobie tylko taką konstrukcję. Następnie wsuwamy silnik i tą tylną część tutaj wsuwamy z powrotem te piny, które wysunęliśmy i na razie jeszcze nie mamy tutaj nic usztywnione. Teraz musimy usztywnić tą tylną część, więc z jednej i z drugiej strony wepnę elki z takimi pinami. Ten niebieski wejdzie tutaj, gdzie jest czarny, więc czarny usuwamy, tak żeby ta belka tutaj nam została, a tutaj wejdzie ten ciemnoszary. Wtedy automatycznie usuwamy ten pin i ten tutaj. O, w ten sposób już mamy tą tylną część usztywnioną. To samo robimy z drugiej strony. O, i tak to wygląda. Teraz musimy usztywnić silnik, czyli po jednej i po drugiej stronie dajemy belki piątki. Następnie te długie piny trójki. A tutaj jeszcze jeden niebieski. I to samo robimy po drugiej stronie. Jest jeszcze lekki luz na silniku, więc musimy go dodatkowo usztywnić. Tutaj te elementy były na tym pinie krzyżakowym, więc go usuwamy. Następnie tutaj wpinamy taki element. I teraz wsuwamy tutaj aksla 4. I to samo z drugiej strony. I w tej chwili już silnik jest bardzo dobrze usztywniony. Teraz wpinamy tylną oś z napędem i w ten sposób ona musi wyglądać. Czarne koło zębate wpinamy na luźny pin. O, i tak to powinno wyglądać. Następnie wsuwamy te tylne elementy, które już tutaj były. Dociskamy piny. Teraz do tego wyjścia z silnika wpinamy koło zębate. Więc jak widzicie, robię tutaj podniesienie prędkości. Mam nadzieję, że silnik da radę i że części koła zębate to wytrzymają. Tutaj dajemy 2 piny. I do tych 2 pinów mocujemy taką konstrukcję. I w tej chwili cały napęd mamy już usztywniony. Żadne koło zębate nam nie ucieknie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Teraz chwila prawdy. Podpinam koła i sprawdzimy sobie, czy prawidłowo to działa.
To jest silnik. No, wszystko działa. Obawiam się trochę tej prędkości. No, nie da się ukryć, że prędkość jest świetna. Teraz trzeba tego Forda jakoś z powrotem zabudować. Tutaj do tych belek z powrotem wpinamy L-kę. Załóżmy jedne drzwi, żeby mieć wyprowadzoną linię. No i tutaj niestety nam przeszkadza silnik, bo tutaj jest lekki kąt na tej belce. No i brakuje nam tak naprawdę kilku milimetrów. Więc trzeba to przebudować. Musimy usunąć te L-ki po obu stronach i dajemy tutaj zwykłą trójkę, a tutaj dajemy tego żółtego aksla, który był wcześniej. Oczywiście to samo robimy z drugiej strony. Z tylnej części musimy wyjąć tutaj te elementy, ponieważ przeszkadzają nam tutaj te mocowania. No i w tej chwili wszystko się ładnie licuje, tylko nie mieści nam się akumulator, więc z jednej strony tą belkę z tym nadającą skos wyeliminuję. Zobaczę, jak to będzie się trzymało. Wypiąłem tutaj też element ten stąd. Po stronie kierowcy będziemy mogli zachować fotel. Tutaj jednak zamiast tej trójki damy ten element. I dłuższego aksla tutaj też musimy dać, czyli zamiast żółtego damy ten szary. To jest 8. Tu wrzucimy ten element. Tą trójkę damy, ale tutaj w tym miejscu. Trochę dalej. O, w ten sposób. I nawlekamy kolejny element. I tutaj dajemy te płaskie czwórki z wejściami na aksle. I tutaj jeszcze dajemy taką dwójeczkę, bo na pewno coś trzeba będzie kombinować z lewymi drzwiami, żeby się akumulator zmieścił. I wkładamy akumulator. No i teraz pojawił się problem, ponieważ te drzwi są dosyć grube, dlatego je rozebrałem i tutaj wepnę tę dolną część. Te dwa elementy nam nie będą potrzebne, szare, więc je wypinamy.
i podpinamy te boczne elementy. W tej górnej części drzwi podmieniamy ten konektor 3 na 2. No i nie ma za bardzo do czego przypiąć tej części, więc wykorzystam szpilkę. I tutaj w ten czarny pin sobie włożymy i dzięki temu zachowamy lekki dystans od tego elementu. O, i mamy takie samo ułożenie jak po prawej stronie, gdzie mamy normalne drzwi. Te drzwi wepnę jeszcze na pin, żeby one nam się nie otworzyły podczas jazdy. No dobra, i pozostało nam zamontowanie tyłu. Widzę, że tutaj robimy dokładnie tak, jak jest w instrukcji, nic tutaj nie musimy zmieniać. Tutaj jeszcze można coś wpiąć, żeby uatrakcyjnić to miejsce, na przykład taki element i on będzie się obracał podczas jazdy. Dobra, to zobaczmy, jak jeździ. No i cóż, z prędkości jestem bardzo zadowolony. Nie jest go tak łatwo wprowadzić w poślizg jak na przykład Suprę, z tego względu, że tutaj mamy większe opony i ta przyczepność, czuję to podczas jazdy, że ta przyczepność tutaj jest dużo większa. Jeśli chodzi o zelektryfikowanie Forda GT, to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.